Witam w poradniku do levelowania postaci pod starter Venom Gyre. Jest to skrócony materiał z poradnikiem do levelowania tego builda, ale mam też materiał z całego rana, prawie 7 godzin, który możesz odpalić sobie w tle i lecieć całą fabułę ze mną. Materiał będzie dostępny na moim kanale od 31 października. Przypominam oczywiście o Path of Building, do którego link znajdziecie w opisie, i w tym Path of Building mamy rozpisane całe drzewko na różne przedziały levelowe, ale mamy też notatki, z których możemy korzystać i dowiedzieć się dużo przydatnych rzeczy. Zapraszam do oglądania. Zakładamy oczywiście rangerkę i udajemy się do miasta. Kupujemy Iron Ringa, bo będzie nas od razu na niego stać, a w niedalekiej przyszłości kupujemy drugiego ringa oraz Serrated Arrow Quiver. No chyba, że wcześniej nam wypadnie. Co każdą wizytę w mieście warto zerkać na vendorów, czy nie mają dla nas butów z movement speedem. Nasz starter będziemy levelowali Lightning Arrowem, ponieważ można go robić pod prawie to samo drzewko jak Venom Gyre, a w dodatku jest przyjemny i szybki na start. A Venom Gyre dopiero zaczyna błyszczeć po wykonaniu drugiego labiryntu, więc nie zmieniajcie się na Venom Gyre wcześniej. Nie polecam tak robić. Na początku, zanim zdobędziemy Lightning Arrow, w mieście odbieramy Galvanic Arrow, można go łączyć z Mirage Archer oraz Added Cold Damage. W pierwszym akcie, jeśli chodzi o movement skille, to używamy Dash, które następnie możemy zmienić na Frost Blink. Dodatkowo, jak tylko będzie to możliwe, zaczynamy używać Shrapnel Ballista, które nie dość, że zwiększa nam obrażenia, to jeszcze skupia na sobie trochę uwagi mobów, więc będzie nam łatwiej z przeżywalnością. Możemy również założyć Sniper's Mark i używać go na bossy lub twarde rare monstery, przyspieszy to ich zabijanie. Pamiętajmy o zrobieniu trialu do labiryntu w The Lower Prison. W akcie drugim używamy już Lightning Arrow połączony z Mirage Archer i Lesser Multiple Projectiles oraz Shrapnel Ballistę z Volley i Elemental Damage with Attacks, a do tego aury Herald of Ice, Haste i Precision. Na początku aktu drugiego warto zrobić The Den, jeśli nie macie jeszcze drugiej Quicksilver flaszki na Movement Speed, to stąd ją zdobędziecie. Jeżeli jesteście nowymi graczami, to zostawiam wam też link w opisie, pod którym macie cały guide, jeśli chodzi o fabułę, właśnie wszystkie questy, które wykonywać, na jakie miejscówki chodzić i tak dalej, tam będziecie mieli to opisane. Następnie robimy wszystkie wymagane questy, a jeśli chodzi o bandytów, to najlepiej pomóc Alirze. Pomoże nam to szybciej i łatwiej wymaksować rezy, a później możemy ewentualnie to zmienić, albo wręcz zostawić i zaoszczędzić na rezach w itemach, co pozwoli nam łatwiej skompletować sprzęt. Pamiętajmy o zrobieniu triali do labiryntów The Crypt Level 1 oraz The Chamber of Sins Level 2. Od aktu trzeciego dążymy do następujących gemów oraz linków. Lightning Arrow połączony z Mirage Archer, Lesser Multiple Projectiles oraz Trinity. Do tego Shrapnel Ballista zamieniamy na Artillery Ballista i łączymy ją z Focused Ballistą, Added Cold Damage i Elemental Damage with Attacks. Shrapnel Ballista zwiększy nam mocne obrażenia i Clear Speed. Można dołożyć Frenzy z Mana Forged Arrows i Faster Attacks, jeśli macie na to miejsce. Pamiętamy oczywiście o upgrade'owaniu naszego ekwipunku. Pamiętajcie o gamblowaniu przedmiotów za golda. Szukajcie jak najlepszego łuku z jak najlepszym Elemental DPS-em. Staramy się zmaksować rezy oraz znaleźć jak najwięcej flat elemental lub physical damage na naszych rękawiczkach, ringach, amulecie i quiverze, a na całej reszcie sprzętu life, rezy, oczywiście movement speed na butach, przynajmniej 15-20%. Na koniec trzeciego aktu możemy zrobić siosę, która znajduje się w The Library, czyli miejscówce podpiętej do Imperial Gardens. Quest ten robimy, gdy brakuje nam nadal jakichś gemów lub supportów, a u siosy po wykonaniu questa będziemy mogli je zakupić. Jeżeli niczego wam nie brakuje, skipujemy ten krok i robimy quest na gemy w akcie szóstym. Pamiętajmy o zrobieniu triali do labiryntów krematorium, katakumbach oraz Imperial Gardens. Po skończeniu trzeciego aktu możemy udać się do labiryntu i wykonać pierwszy labirynt oraz wziąć ascendencję Deadeye, albo bierzemy Gathering Winds, co przyspieszy trochę nasz gameplay i jest to często brany punkt, ponieważ pozwala troszeczkę właśnie szybciej wykonać kampanię, ale będziemy musieli po Cruel labiryncie i tak to cofnąć, żeby pójść po Endless Munitions, który daje nam +2 do Projectili. Także albo bierzemy właśnie ten Gathering Winds, albo od razu bierzemy Ricochet, a później po Cruel Labie idziemy w Endless Munitions bez cofania właśnie punktów. Ja akurat w tym ranie szedłem właśnie tą taktyką na Ricochet bez cofania punktów. Następnie przechodzimy przez akt czwarty oraz akt piąty, cały czas levelując gemy i upgrade'ując swój sprzęt, jeśli jest to możliwe. Oczywiście pamiętamy tutaj o gamblowaniu itemów u vendora. Czym bliżej Cruel labiryntu, tym bardziej rozglądamy się za jakimś fajnym clawem z jak największym elemental DPS oraz attack speedem. Na jakimś wolnym slocie albo na weapon swapie montujemy Venom Gyre, aby nam już się levelował. W akcie szóstym wychodzimy na Twilight Strand i wybijamy wszystkie moby aż do zera, a za wykonanie tego questa będziemy mogli kupować w mieście wszystkie gemy. Krok ten pomijamy, jeśli zdecydowaliśmy się w akcie trzecim robić siosę.
Pamiętajmy w miejscu The Prison zrobić pierwszy trial do labiryntu na poziomie Cruel. Następnie zmierzamy do aktu 7 i w miejscach The Crypt oraz The Chamber of Stings Level 2 wykonujemy triale. Na poziomie pomiędzy 53 a 56 polecam wykonać Cruel Labyrinth, a po wykonaniu tego labiryntu możemy odblokować Endless Munitions i zabrać się za przerabianie pod Venom Gyre. Zakładamy Claw'a i Shielda, bądź jeśli mamy drugiego dobrego Claw'a albo wystarczającą defensywę, to 2 Claw'y. W tym momencie zdejmujemy Lightning Arrow'a, swoje movement skille oraz balistę i jej supporty. Zakładamy Venom Gyre i łączymy go z Fork, Elemental Damage with Attacks oraz Nightblade, do tego Whirling Blades, które łączymy z Power Charge on Critical, Faster Attacks i jeśli mamy drugiego Forlinka to Sculling Strike. Sniper's Mark łączymy z Mark on Hit i upewniamy się, że nasze aury to Herald of Ice, Wrath oraz Precision. Następnie zmierzamy ku końcowi gry. Wykonujemy akt 8, pamiętając o wykonaniu trialów The Bathhouse, następnie akt 9 i tutaj trial wykonujemy w lokacji The Tunnel oraz akt 10, a trial tutaj mamy w The Ossuary. Wykonujemy trzeci labirynt, czyli Merciless, przed zabiciem Kitawy, czyli ostatniego bossa aktu 10, ponieważ po zabiciu tego bossa permanentnie tracimy rezisty i może to mocno utrudnić zrobienie labiryntu, zanim nie zmaksujemy znowu rezów. Po wykonaniu labiryntu idziemy na ostatniego bossa, czyli Kitawę, zabijamy go i gratulacje. Właśnie ukończyliśmy całą fabułę w Path of Exile 1 i możemy zacząć cieszyć się naszym Venom Gyre na mapkach. Od teraz zaczynamy dążyć do zdobycia przedmiotów, które wypisałem w przedziale 68 level Venom Gyre w naszym pobie, czyli szukamy jakichś clawów, które mają najlepiej 3 elemental DPS, czym więcej tym lepiej oczywiście. Do tego mile widziane jest jakiś attack speed, crit chance, wiadomo. Jeśli chodzi o klatę, no to jakieś życie, jakieś rezy, jakiś evasion, chcemy tutaj jak najszybciej sobie właśnie zmaksować defensywę, do tego oczywiście 5-link albo 6-link najlepiej później. No na początek 5-linka fajnie sobie ogarnąć. Jeśli chodzi o rękawiczki, to tutaj jakieś rezy, jakieś hub, jakieś flat damage, jakiś attack speed, wszystko tutaj mile widziane. Buty jakieś z movement speedem, z rezami i z hapem. Movement speed nie jest wymagany, ponieważ tak się ślizgamy na Whirling Bladesach, ale jest mile widziany chociażby do chodzenia po mieście, żeby było szybciej. Amulet, no jakieś flat damage, rezy, życie, atrybuty, jeśli nam brakuje, też można właśnie w biżuterii zrobić. Ringi, to samo, jakieś rezy, jakieś damage, także na ringach właśnie tutaj defensywno-ofensywne, powiedzmy sobie takie robimy. No i pasek też, rezy, elemental damage with attack skills jest też mile widziany na pasku. No jak największej ilości życia, tutaj też strength, który jest potrzebny do gemów, plus sam sobie strength daje też życie, także fajna sprawa. Powoli ogarniamy sobie flaszki, diamond, jade, silver, do tego jakaś na HP. Możemy powoli szukać tinkturki już, żeby sobie założyć. No a dalej idziemy oczywiście w kolejne przedziały. Tutaj mamy już zrobione tak naprawdę do momentu, gdzie będziemy zarabiać na Headhuntera. Nie ma jeszcze wersji w pełni endgame'owej, ale ją wprowadzę niedługo, także polecam śledzić kanał. Jeśli masz jakiekolwiek pytania jeszcze dotyczące tego buildu, czy levelowania tego builda, to zapraszam na moje streamy na Twitchu i na Discorda dla widzów. Macie linki podane w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na mój kanał Twitch, gdzie streamuję PoE i widzimy się w następnych materiałach i streamkach. Siema, siema.